Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, gdzie będziemy mieli trochę tematyki hardware'owej i trochę software'owej, bo proszę Państwa, wydanie 1.0 FreeCAD-a to nie tylko usprawnienia w samym programie, ale także, co chcę Wam właśnie dzisiaj przedstawić, usprawnienia związane z kompatybilnością sterownika urządzeń firmy 3D Connection właśnie z programem FreeCAD. I teraz tak, najpierw nakreślę trochę rys firmy 3D Connection, a później wprost od siebie, jak się to mówi, prawda, kawa na ławę, powiem Wam, jak ja widzę zasadność używania tych urządzeń. No w zasadzie to już tak po 10 latach używania, ale tutaj mówię o samym manipulatorze, przy czym pod różnymi postaciami. Czyli miałem doświadczenie zarówno z manipulatorem tym takim najprostszym, jak również z tym manipulatorem najbardziej zaawansowanym, czyli 3D Connection, czyli Space Mouse Enterprise. Generalnie 3D Connection to firma, myślę, że wielu osobom znana, która specjalizuje się w produkcji innowacyjnych urządzeń do nawigacji w trójwymiarowych środowiskach, tak najogólniej rzecz ujmując. I mówimy tu nie tylko o programach stricte CAD, ale także innych środowiskach graficznych, projektowych, no właściwie w przeróżnych branżach, gdzie mamy do czynienia z wirtualnym, prawda, projektowaniem, prototypowaniem, czy to konstrukcje, czy to gry i tak dalej. Generalnie ich najbardziej takie rozpoznawalne produkty, no to tak jak widzimy tu od lewej, manipulator Space Mouse Enterprise, potem mamy klawiaturę Keyboard Pro w Numpad, no oraz mysz CAD Mouse, które no właśnie są stworzone z myślą o profesjonalistach zajmujących się projektowaniem CAD, modelowaniem 3D, ale w zasadzie wcale nie jest powiedziane, że mogą poprawić komfort wirtualnego majsterkowania również hobbystom. To, co widać na zdjęciu, to jest ten sam sprzęt, który no, już prezentowałem Wam jakiś czas temu na moim kanale, także widać, że zasadniczo w ogóle się nie zestarzał, a sami jesteście świadkami tego, że no, w każdym tutorialu modelami płynnie nawiguję właśnie za pomocą tego urządzenia, aczkolwiek dodam też od siebie, że sam generalnie jestem z natury osobą, która urządzenia też szanuje, więc taką poprawkę możecie tutaj przyjąć. I takim właśnie jednym z flagowych produktów firmy jest właśnie manipulator Space Mouse Enterprise, którego pracę przedstawię Wam tutaj z użyciem takiego testu. A test, krótko mówiąc, będzie polegał na sprawdzeniu, czy i o ile praca podczas modelowania będzie bardziej komfortowa. Test oczywiście przeprowadzę w programie FreeCAD. W pierwszej kolejności będzie wykonany prosty model 3D w sposób standardowy, przy czym tutaj użyję klawiatury Numpad zestawu 3D Connection, a w drugiej turze użyję już manipulatora jako pełnego zestawu od 3D Connection. Oczywiście dodam, że gdyby ktoś potrzebował krok po kroku rozeznać proces modelowania tej geometrii, bo jak widać będzie tutaj przykryty nagraniem z kamery podczas pracy z manipulatorem, to w razie potrzeby wystarczy dać znać i przygotuję ten model jeszcze raz, prawda, jako odrębny tutorial. I wracając do tematu. W zasadzie poza samą dużą ilością przycisków, którą dostrzegamy na manipulatorze, narzędzie to pozwala na płynne poruszanie się w 3 wymiarach dzięki funkcji, jak to 3D Connection nazywa 6 Degree of Freedom. I mówiąc teraz bardziej takim przystępnym językiem, chodzi o to, że możemy jednocześnie za ten manipulator, za ten kontroler, prawda, pchać, ciągnąć, obracać lub przechylać. I to właśnie sprawia, że poruszanie modelem w przestrzeni trójwymiarowej jest szybsze, sprawniejsze, dzięki czemu docieramy do bardziej istotnych pozycji w modelu, tam gdzie potrzebujemy, prawda, wprowadzić na przykład jakąś operację. I teraz wracając do przycisków, samych programowalnych przycisków jest 12, które możemy dostosować do własnych potrzeb. I teraz właśnie w programie FreeCAD, co chcę zaznaczyć, jak możemy zaobserwować, niemal każde narzędzie programu z dostępnych modułów jesteśmy w stanie wywołać za pomocą oddzielnego przycisku. Dodatkowo mamy ściągę na ekraniku. Ekranik, gdyby komuś przeszkadzał, możemy nawet wyłączyć, także tu jest wszystko do skonfigurowania. Więc generalnie mamy funkcjonalność taką, jaką w programach, powiedzmy, z profesjonalnej linii. Także naprawdę wygląda to teraz super. To teraz jak jest z tą ergonomią? Bo jednym z takich najczęściej
powiedzmy słyszanych stwierdzeń związanych z urządzeniami firmy 3D Connection, głównie tutaj kieruję te słowa w kierunku właśnie manipulatorów, jest właśnie to, że ergonomiczny design tych urządzeń sprawia, że korzystanie z nich jest komfortowe nawet podczas, prawda, długotrwałego użytkowania. No wiecie, marketingowo stwierdzenie jest fajne, ale szczerze, ja na początku przygody z tymi urządzeniami nie czułem za bardzo, jak ma to na mnie działać, jak to ma mi się bardziej komfortowo pracować. A że ja nie mam natury marketingowca, no niestety, to powiem wam tak, że po pierwsze, używając tych urządzeń wyleczyłem się z głupich pozycji przy biurku, przez co mając obie ręce zajęte pracą, mam też wyprostowaną pozycję przy biurku. No i jakbym się miał tak zastanawiać głębiej, no bo zobaczcie, przecież ten model, który wyklikałem myszką, biorąc pod uwagę standardową klawiaturę, gdzie numpad będziemy mieli wtedy po prawej stronie, no cóż, możemy lewą ręką podeprzeć sobie brodę, wygiąć kręgosłup w paragraf 77 i tak klikać. No a później, prawda, łupie w kręgosłupie. No to nie, teraz nie ma takiej opcji, nic w kręgosłupie nie łupie. Jeżeli faktycznie prawidłowo usiądziemy, zajmiemy obie ręce, że tak powiem, robotą i dzięki temu możemy, że tak powiem, z tym modelem robić wszystko dzięki temu, że możemy odciążyć prawą rękę, która zajmie się wybieraniem tam powiedzmy kluczowych wskazań, natomiast prawda, pracę z tym obiektem, manipulatorem czy wyborem narzędzi zrobimy z pozycji manipulatora. Po drugie, też zaobserwowałem, że mniej sztywnieje mi nadgarstek, bo faktycznie klikania myszką jest mniej. Może na takim prostym modelu, który tutaj obserwujemy, tego dobrze nie widać, ale myślę, że byłoby bardzo ciekawy byłby rezultat, gdybyśmy to tak rozpisali po tygodniu, miesiącu, reszta to już będzie statystyka. Naprawdę to czuję sam na sobie. I po trzecie, i to jest znów bardziej dla osób, które siedzą w projektowaniu zawodowo, powiedzcie mi, jak jesteście w fazie koncepcyjnej projektu, gdzie tam jeszcze analizujecie, szukacie metod, sposobów, liczycie tam jeszcze i tak dalej, ile czasu spędzacie nad samym obracaniem modelu, zanim wykonacie jakąś operację? Może ktoś się teraz zaśmieje, ale tak jest i nikt temu nie zaprzeczy. Dalej chyba mówić nie muszę. Ponownie, ręka operująca myszą naprawdę dużo więcej odpoczywa i zmęczenie jest mniejsze. Także takie jest tutaj moje przynajmniej doświadczenie z pracą tych urządzeń i pomimo tego, że niektórzy nie pracują z tymi urządzeniami, ja sobie pracy bez tych urządzeń nie wyobrażam na ten moment. Natomiast jeżeli miałbym to odnieść do czegoś takiego codziennego, to ja bym powiedział tak jak z automatyczną skrzynią biegów w samochodzie. Niektórzy chcą i bez tego sobie nie wyobrażają jazdy, a niektórzy wolą manualną. Także wszystko jest, że tak powiem, dla ludzi. I jeszcze jeżeli chodzi o sam hardware, same sprzęty, dla osób preferujących rozwiązania bezprzewodowe, bo tutaj u mnie na biurku widzicie, że tych kabelków trochę jest, 3D Connection oferuje również sprzęty w wersji wireless, również Bluetooth. Ten mój bezprzewodowy manipulator jest w wersji wireless, ale za pomocą, prawda, tego dodatkowego tam klucza USB, tego dongle, jak się to potocznie mówi. Natomiast niedawno było nowe wydanie, gdzie te urządzenia są również dostępne w wersji Bluetooth, dzięki czemu mamy czysto na biurku, kable się nie plątają, czy też możemy, prawda, wsadzić w torbę z laptopem, jeżeli posługujemy się na przykład mobilną stacją roboczą i że tak powiem, w bardzo szybki sposób przygotować sobie stanowisko do pracy. I mam już przygotowaną grafikę, na której widzicie screeny zarejestrowanych wskazań z użycia myszy komputerowej, gdzie w pierwszej kolejności model wykonywaliśmy w sposób standardowy, tradycyjny, klawiatura plus mysz, a drugi, gdzie do myszy, że tak powiem, został włączony zestaw 3D Connection, czyli Space Mouse Enterprise z numpadem po lewej stronie. I co obserwujemy? No generalnie widzimy, że po samym przebytym dystansie, jaki zrobiliśmy myszą, 40 metrów do niecałych 15 metrów. Ktoś powie, na ile to jest realne. Powiem tak, program, którego użyłem, pozwala skalibrować rozdzielczość ekranu i na podstawie tego ustala dystans przebyty myszą.
z tego, co przyłożyłem, że tak powiem, pomiar, wydaje się, że jest to faktyczny odczyt. Nawet jeżeli ktoś stwierdzi, jakby to testował, że tak nie jest, to i tak widzimy, prawda, ten sam sposób, prawda, przeprowadzenia doświadczenia. Więc widzimy, jakby na to nie patrzeć, ten pokonany dystans jest mniejszy, no powiedzmy tutaj bez użycia przecinków 64%. Kolejno, liczba uderzonych klawiszy na klawiaturze, użytych klawiszy, no to tu jest podobieństwo, no chodzi generalnie o wprowadzane wymiary, no to tutaj no musi być tak samo albo podobnie. To, że jest tutaj różnica 2 kliknięć, prawdopodobnie wynika z tego, że pewnie jakiś tam wymiar poprawiałem albo coś korygowałem, to już tam nie pamiętam, jak to było dokładnie, bo to było, prawda, w trakcie. Użycie lewych przycisków myszy 176 do 122, 30% mniejsze, mniej kliknięć lewym przyciskiem myszy. Następnie 56% mniej kliknięć prawym przyciskiem myszy i zobaczcie, w ogóle w trakcie używania manipulatora nie korzystam ze scrolla. Więc to jest kolejny przykład, gdzie tutaj ręce mniej pracują, dzięki czemu, że tak powiem, pracujemy mniej robiąc to samo, no właśnie przez to, że ciężar pracy z prawej ręki przerzucamy na lewą rękę, dzięki czemu lepiej się to rozkłada, mniej obciążamy dłoń. No i myślę, że to jak najbardziej przemawia za tym, że ta ergonomia faktycznie tutaj się uwidacznia, no i dzięki temu faktycznie odczuwamy mniejsze zmęczenie i wyższy komfort pracy. Kwestia przetestowania samemu. Tych statystyk jest wiele, gdzieś możecie spotkać, że średnio to mówimy o 28% poprawie podczas korzystania z tych urządzeń. To jest oczywiście wszystko tego, co projektujemy, w jaki sposób, z jakiego oprogramowania korzystamy, w jaki sposób pracujemy, także tych zmiennych będzie bardzo wiele. To jest oczywiście to, co Wam przedstawiłem na danym przykładzie. Myślę, że gdybyśmy taki projekt robili na przykład przez tydzień i faktycznie przez te 8 godzin rejestrowali 5 dni w tygodniu, 8 godzin, co my robimy, że tak powiem, tą myszą i tym manipulatorem, wtedy byłyby to już dosyć poważny zestaw danych, które by mógł, że tak powiem, powiedzieć, no jak ta praca, prawda, wygląda z użyciem tych urządzeń. I teraz jeszcze zobaczcie na taką rzecz. Zarówno pod tym filmem, jak i pod ostatnim filmem, w opisie do tego filmu umieszczę link do firmy 3D Connection z linkiem referencyjnym z nazwą mojego kanału. I przejdziecie do sklepu, gdyby ktoś z Was decydował się na zakup takiego urządzenia, to ma do tego rabat. I jak to wygląda? Jak sobie dodacie do koszyka, tego rabatu jest 10%. Jak przejrzyj koszyk, to zobaczycie, że zostanie uwzględniony rabat, kupon z nazwą mojego kanału. Dzięki temu dostajecie rabat, no i wówczas macie oszczędność na zakupie takiego urządzenia. Więc jeżeli ktoś by się zdecydował, czy na to prostsze urządzenie, czy może na to bardziej zaawansowane urządzenie, jest tego do wyboru, do koloru całkiem sporo. Można, że tak powiem, z tego rabatu skorzystać dzięki współpracy właśnie z firmą 3D Connection, co też mogliście zaobserwować już jakiś czas, gdzie tych materiałów właśnie związanych z manipulatorami, z tymi urządzeniami Wam przedstawiłem. Dziękuję serdecznie za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku.